Wszystkie systemy do demineralizacji wody dostępne na rynku produkują określoną i stałą ilość wody. Jest ona zależna od ciśnienia wody z sieci, mocy i typu pompy, czy rodzaju membrany. Czyli Ty nie możesz zadecydować, ile w danym czasie chcesz wyprodukować wody. Niedawno na rynku pojawiła się pompa ReoSub Control, która umożliwia płynną regulację ilości produkowanej wody. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszty eksploatacji systemu, o czym opowiem w tym materiale. Zapraszam do obejrzenia. Najpierw opowiem Wam, jak działa sam system. Jest to jednostka bazująca na filtracji metodą odwróconej osmozy. Woda tutaj wpływa tędy, bieżąca woda z sieci dzieli się w membranie na wodę czystą i brudną. Brudna wypływa nam na zewnątrz, aktualnie całkowicie całość wody wypływa na zewnątrz, a czysta trafia nam tutaj do tego ostatniego filtra, jest nim dofiltrowana do wartości 0 ppm, czyli do takiej wartości, gdzie nie ma w wodzie żadnych minerałów i taka woda wypływa nam już na kij ze szczotką tego typu i tym można myć śmiało okna i elewacje. Woda jest zdemineralizowana, więc nie posiada żadnych składników, a dzięki temu, że nie posiada żadnych składników, to po odparowaniu na mytej powierzchni nie zostają żadne kropki, żadne ślady, żadne zacieki. Zazwyczaj w tego typu systemach stosowane są pompy, które wzmacniają ciśnienie i dodatkowo zwiększają ilość produkowanej wody, aby mogły pracować na przykład 2 osoby, albo można było łatwiej spłukiwać na przykład jakieś płaskie czy skośne elementy. Aktualnie, jak wspomniałem, całość wody wypływa na zewnątrz, ale jeśli zaczniemy robić ciśnienie na membranie poprzez zawór, to część wody będzie szła na kije. I teraz, jeśli uruchomimy pompę, możemy wyregulować to ciśnienie. Teraz zobaczcie, najniższe możliwe ciśnienie na szczotkach wygląda w ten sposób. To jest dość niskie, ale 2 osoby już tym mogą pracować. Pompa tu jest praktycznie wyłączona, więc nawet bez pompy sam system też ogarnia pracę na 2 osoby. No jest to niskie ciśnienie, ale powiedzmy da się wykonać zlecenie. Natomiast jeśli zwiększamy wartość obrotów silnika, stopniowo ilość wody zaczyna być coraz większa. Tu jesteśmy na takich 60% aktualnie. Stopniowo coraz więcej. I tutaj nawet to już jest takie 80 parę procent. I to już jest taka ilość, że jest często za dużo, nie? Tutaj już używamy bardzo dużą ilość wody, niepotrzebną często do mycia na przykład takich pionowych przeszkleń jak tutaj, ale na przykład przydatną do mycia jakichś płaskich przeszkleń. Wtedy jest potrzebna większa ilość wody, żeby to sprawnie umyć. Natomiast tutaj praca przy takiej ilości wody jest po prostu marnotrawstwem tej wody i ma to bezpośrednie przełożenie na szybsze zużycie tych filtrów. No bo każda wymiana z tych filtrów to jest wymiana żywicy, co jakiś czas wymiana membrany, wymiana żywicy, około 150 zł w tym systemie. Tutaj filtr około 40 zł, filtr wstępny, który trzeba wymienić każdorazowo przy wymianie żywicy. Membrana około 1200 zł, też wymieniana wprawdzie raz na tam 3-5 lat, ale no im więcej tej wody zużyjemy, tym to przyspieszy ten moment wymiany. Więc funkcja bardzo fajna. Zobaczmy jeszcze, jak pracuje na maksa i zmierzmy te różnice realnie w wartościach. No i to jest taki maksymalny przepływ. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda, opierając się na twardych danych. To policzmy zatem przepływ na poszczególnych ustawieniach regulacji. Na początek w ogóle bez pompy sprawdźmy, jaki jest przepływ. I start. Liczymy, jak szybko napełni się 1 litr. No i liczymy z proporcji, jaki jest przepływ na minutę. (22, 25)
To teraz sprawdźmy przy ustawieniu 40/60. No, praktycznie 2 razy taka produkcja, 11,90. No a teraz maksymalna moc. Litr w 9,45. Zatem maksymalny przepływ przy gdzieś stosunkowo słabym ciśnieniu z sieci tutaj to jest około 6,5 litra na minutę, czyli no raczej zdecydowanie za dużo nawet dla pracy dla 2 osób. Natomiast jeśli mielibyście jakieś pytania o tą pompę, o ten system, bylibyście zainteresowani, żeby coś więcej się o tym dowiedzieć, no to link do kontaktu znajduje się w opisie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!